Przeciwnicy posiadania pojedynczych papug twierdzą, że papugi trzymane w parach czy stadach też można oswoić i że relacje między ptakami i ludźmi są wtedy takie same jak z pojedynczą papugą. Bzdury pan gada. Papugi w grupach oswajają się tak samo jak pojedynczo. Ja kupiłam 4 w tym samym czasie i od razu jadły mi z ręki. No właśnie, od razu jadły z ręki. Widać, że osoba, która to napisała, prawdopodobnie nigdy nie miała pojedynczej oswojonej papugi i nie zna innych relacji. Nie przeczę, że papugi w grupach oswajają się, ale te dwa podejścia do papuziego hobby, które przedstawiliśmy w poprzednim filmie, dzieli definicja oswojenia. Osoby, którym wystarcza, że papuga nie obawia się człowieka, siada mu na ramieniu, czy je z ręki, bazują na podstawowej definicji oswojenia dzikich zwierząt, według której oswojenie to stopniowy zanik reakcji obronnych, zarówno agresji, jak i ucieczki. Te słonie, które spotkałem w Indiach, są właśnie tak oswojone przez człowieka. Ale czy uważacie, że te ptaszki też powinniśmy nazwać oswojonymi? Nie bronią się, nie są agresywne i nie uciekają. I jedzą z ręki, jak w tym komentarzu. I od razu jadły mi z ręki. To naturalne, że nawet dzikie papugi w wolierze hodowlanej, kiedy przyzwyczają się do obecności hodowcy, nie będą się go bały, a ich ciekawość spowoduje, że odważą się nawet na nim usiąść. Świetnie pokazuje to ten film. Tutaj, w obozie geologów na australijskim odludziu, stado papużek falistych obsiada ich samochód, a nawet samych geologów. A są to absolutnie dzikie papuszki. Obóz zlokalizowany jest 100 kilometrów od najbliższego miasta. Te papuszki, kurczowo uczepione wycieraczki samochodowej, czy nieporadnie trzymające się na ludzkim palcu, to maluchy, które dopiero co opuściły gniazdo. Człowiek czy samochód to elementy krajobrazu, który dopiero poznają. Nie wiedzą jeszcze, co jest niebezpieczne, co neutralne, a co pomocne w nowym, samodzielnym życiu. Krople wilgoci z dachu namiotu czy skrzyni ciężarówki oraz minerały ze spalonego drewna to cenne składniki diety. Ludzie nie robią im krzywdy, więc papuszki tolerują ich obecność. Ale potrafią tak też starsze papugi, które są przyzwyczajone do ludzkiej obecności. Ludzie to dla nich coś, co wiąże się ze zdobywaniem pożywienia. Czy to znaczy, że te papugi są oswojone? Jedni powiedzą, że tak, bo siadają na ludziach, inni, że nie, bowiem brakuje tu więzi emocjonalnej. Te papuszki traktują ludzi przedmiotowo, jak na przykład papugi hodowlane traktują hodowcę, lub jak te młode papuszki faliste traktują zwiedzających w tej wolierze. Ci ludzie są przekonani, że obcują tam z oswojonymi ptakami, a jednak te ptaki traktują ich tylko jak miski na pokarm. Taka jest po prostu natura papug żyjących w parach lub w stadach. Tak więc oswojenie to pojęcie subiektywne i dla każdego może oznaczać coś innego. Jak zdobyć zaufanie parki papużek falistych, bo wchodzą na palec, ale pogłaskać się nie pozwolą? Tej osobie nie wystarcza obserwacja. Chciałaby nawiązać z papugami bliższy kontakt. A możliwe, że nie da się już bardziej oswoić pary papużek falistych. Oczywiście zależy to od ich wieku i od tego, jak długo przebywały w wolierowym stadzie. Ale być może jest to już najwyższy stopień oswojenia, jaki można u takiej parki uzyskać. Choć może właściwsze byłoby w ich przypadku zastąpienie pojęcia oswojenie określeniem tolerowanie obecności człowieka. I jeśli są to starsze papuszki z woliery, to próby dalszego ich oswajania na siłę to łamanie ich psychiki, a więc ich dręczenie. Ale zwolennicy trzymania papug w parach mają odwrotną teorię. Jak masz jedną papugę i ją oswoisz, to złamiesz jej psychikę, a to jest niezdrowe. Zdrowo oswoisz tylko wtedy, kiedy masz 2 papugi tego samego gatunku lub więcej. Patrząc na to, z ich punktu widzenia ma to sens. Używając pojęcia zdrowe oswojenie, autorowi tej opinii chodzi o naturalne oswojenie pary lub stada, czyli takie jak to u tych papużek w australijskim buszu. A więc po prostu tolerowanie człowieka. Ci, którym to wystarcza, czują się z tym szczęśliwi. Ale ci, którzy definicję oswojenia rozumieją szerzej, starają się na siłę dalej oswajać parę, czasem starszych papug. A tego robić się nie powinno, bo to nie jest zdrowe, czyli naturalne oswajanie. Mając 2 papuszki, tych najbardziej popularnych gatunków, pozostaje nam najczęściej przekonać się do standardowej definicji i zadowolić się ich obserwacją. Jeśli komuś zależy na tym, żeby papugi nie traktowały go przedmiotowo, lecz podmiotowo, jeśli chce nawiązać z papugą bliższą więź, to niestety w parach nie zawsze się to udaje.
A wtedy rozczarowany i zniecierpliwiony brakiem postępów w oswajaniu opiekun może zmienić się w zwyrodnialca i wystawić klatkę z papugami na śmietnik, co pokazaliśmy Państwu w poprzednim filmie. Podobnie może być oczywiście w przypadku posiadania pojedynczej papugi, bo w poprzednim filmie, który traktuje papuzie hobby od strony opiekunów, pokazaliśmy, że są osoby, którym takie oswojenie nie wystarcza. Nie wystarcza im obserwacja papug, które tylko tolerują obecność człowieka, lecz chcą nawiązać z nimi bliższe więzi emocjonalne. I buziaczek. I buziaczek. Taki kochaniutki. Taki kochaniutki. I w przypadku papug jest to możliwe, bo to bardzo inteligentne stworzenia. Według definicji tych drugich, oswojenie to wykształcenie w papuziej psychice chęci zaspokojenia przez papugę jej potrzeb emocjonalnych poprzez relacje z człowiekiem. Papugi tych najbardziej popularnych gatunków, trzymane w parach, ustanawiają więzi emocjonalne z sobą nawzajem i nie są zwykle zainteresowane bliższymi kontaktami z opiekunem. Ale w przypadku, gdy są trzymane pojedynczo, wygląda to inaczej. A jak już pokazaliśmy w filmie o prawach zwierząt, nawet te najbardziej rygorystyczne przepisy prawne dotyczące ochrony zwierząt, na przykład w Szwecji czy Austrii, dopuszczają trzymanie pojedynczej papugi, jeśli opiekun jest w stanie zaspokoić jej potrzeby emocjonalne. Ale tu uwaga, jeśli ktoś decyduje się na pojedynczą papugę, to wybór papugi odpowiedniej do oswojenia ma ogromne znaczenie. Mam mały problem z falistą. Siedzi tylko gdzieś wysoko na szafie i nie da się dotknąć. Próbuję wtedy zastraszyć dziobem. Da się z niej zrobić takiego typowego pieszczocha? Jeśli jest to już starsza papuszka, to jest ma ponad 6 miesięcy, to jest to duży problem. Jeśli to papuga, która osiągnęła już dojrzałość płciową, a więc graniczny wiek do oswojenia. A jeśli, na dodatek, przez większość swojego życia przebywała w wolierowym stadzie, to nabyła tam nawyków stadnych, które dyskwalifikują ją jako kandydata na domowego pupila. Ta granica wiekowa, to znaczy wiek, w którym papuga osiąga dojrzałość płciową, nie jest oczywiście aż tak bardzo sztywna. Opiekun powinien sam wyczuć, czy nie łamie na siłę jej psychiki i czy papuga nie cierpi i czy przedłużanie tego stanu rzeczy nie przedłuża jej cierpienia i samotności. Bo jeśli papugi nie da się oswoić, to powinno się ją połączyć z papuzim partnerem, zadowalając się obserwacją ich zachowań lub oddać do hodowli. Ale wróćmy do poprzedniej opinii. Jak masz jedną papugę i ją oswoisz, to złamiesz jej psychikę, a to jest niezdrowe. Oczywiście, każde oswajanie posuwające się dalej niż tylko to naturalne tolerowanie obecności człowieka, to łamanie psychiki, nawet w przypadku bardzo młodej papuszki. Ale zamknijcie proszę na chwilę oczy i wyobraźcie sobie młodą papuszkę falistą, która dopiero co opuściła gniazdo. Jej psychika jest jeszcze jakby taką białą, niezapisaną kartą. Ona dopiero będzie poznawać świat. Tak jak te maluchy w Australii, które ludzi traktują jak element krajobrazu. I dlatego tak młoda papuszka bardzo łatwo nawiąże więź emocjonalną z człowiekiem. Ale teraz wyobraźcie sobie papugę, która już jakiś czas przebywała w stadzie lub nawet miała swojego partnera, z którym odbywała lęki. Jej psychika została już ukształtowana i żeby nawiązała z człowiekiem bliższe relacje, trzeba byłoby przecież wywrócić jej świat do góry nogami. Na papuzich forach znajdziecie Państwo oczywiście odwrotne rady. Każdą papugę da się oswoić. Trzeba tylko cierpliwości. Ja potrafię oswoić nawet starszą papugę z woliery. No cóż, ja pewnie też w niektórych przypadkach mógłbym tego dokonać, ale nie każdy ma do tego predyspozycję. No i dzieli nas definicja oswojenia. Czy chodzi tylko o tolerowanie człowieka, czy nawiązywanie z nim bliższych więzi? A jeśli na siłę będziemy zmuszać taką papuszkę do tych bliższych kontaktów z człowiekiem, to pomyślcie proszę, jakim cierpieniem papugi będzie to okupione. Przecież musimy wtedy złamać ukształtowaną w innym świecie psychikę, a nasza cierpliwość będzie tylko przedłużać jej stres i życie w samotności. A jeśli się opiekunowi nie uda, bo taka papuga nigdy już mu nie zaufa, do takiego stopnia, jak papuga ręcznie wykarmiona, czy choćby taka, która dopiero co opuściła budkę lęgową. Co wtedy? Wtedy taka pojedyncza papuga też może wylądować na śmietniku. Więc tu jest pies pogrzebany. Sposób wychowania i stopień oswojenia
powinny determinować rolę papugi w naszym życiu. Pojedyncza, starsza papuga, która żyła jakiś czas w stadzie, nie będzie dobrze czuła się w naszym domu. Ona będzie się lepiej czuła w parze czy w stadzie, ale wtedy nie zadowoli tych, którzy oczekują od papugi bliskich więzi. I odwrotnie, papuga ręcznie wykarmiona lub oswojona nie zawsze nadaje się do hodowli. Dlatego właściwy wybór papugi do roli, jaką ma spełniać, jest tak istotny. I dlatego zrobiliśmy już na ten temat tak dużo filmów. Do roli domowego pupila najlepiej nadaje się prawidłowo ręcznie wykarmiona papuga, bo jej psychika została ukształtowana wśród ludzi i nie trzeba jej łamać poprzez oswajanie. Może zostać nią też papuga spod rodziców, ale tylko pod warunkiem, że jest bardzo młoda i nie pozostawała w wolierowym stadzie dłużej, niż było to konieczne. Bo jak już wspomniałem, oswajanie to zawsze łamanie papuziej psychiki ukształtowanej przez jej naturalnych rodziców. Im wcześniej młode zostaną od nich oddzielone i oswajane, tym mniejszego uszczerbku dozna ich psychika. I tak na przykład papuszkę falistą najlepiej zacząć oswajać w wieku około 4 tygodni, czyli kiedy tylko się usamodzielni. To znaczy zacznie sama przyjmować pokarm, a więc będzie jeszcze traktować człowieka jak element krajobrazu. Z każdym dniem będzie już trudniej złamać jej psychikę. A jeśli osiągnie dojrzałość płciową, czyli w wieku około 6 miesięcy, to nie powinno się tego robić, bo będzie to dręczenie zwierzęcia i frustracja dla opiekuna. Nimfa usamodzielnia się w wieku około 8 tygodni, a dojrzałość płciową osiąga w wieku około 12 miesięcy. Dla nierozłączki jest to odpowiednio wiek 8 tygodni i około 6-7 miesięcy. Choć aleksandretty osiągają dojrzałość dopiero po 2 roku, to gdy są starsze niż 5-6 miesięcy, trudno je już oswoić. Z kolei żako można oswoić tylko do około 1 roku życia, dopóki ma jeszcze ciemne tęczówki. Ptaków typowo wolierowych, jak na przykład rozelle, nie powinno się w ogóle oswajać. Owszem, istnieją gatunki, które dają się oswoić nawet w późniejszym wieku, już po osiągnięciu dojrzałości. Są to na przykład ary, kakadu czy niektóre amazonki. Jednak pamiętajcie, że nawet w przypadku tych gatunków uczynienie domowego pupila z papugi, która przez lata przebywała w stadzie i odbywała lęgi, też będzie dręczeniem zwierzęcia. Papugi, które nabrały stadnych nawyków, nigdy nie będą się dobrze czuły jako domowi pupile. Ta granica wiekowa, to znaczy wiek, w którym papuga osiąga dojrzałość płciową, nie jest oczywiście aż tak bardzo sztywna. Opiekun powinien sam wyczuć, czy nie łamie na siłę jej psychiki i czy papuga nie cierpi i czy przedłużanie tego stanu rzeczy nie przedłuża jej cierpienia i samotności. Bo jeśli papugi nie da się oswoić, to powinno się ją połączyć z papuzim partnerem, zadowalając się obserwacją ich zachowań lub oddać do hodowli. A jeśli ktoś ma nieodpartą potrzebę posiadania pary oswojonych, gadających i blisko związanych z opiekunem papug, powinien wybrać barwinki, lorysy, ary, kakadu lub niektóre gatunki amazonek. Oczywiście nabywając je jako młode osobniki. Skłamałbym, mówiąc, że przedstawiciele innych gatunków będą w parze tak samo oswojeni jak ci wymienieni, a ich oswajanie na siłę wcale nie będzie ich dobrostanem. Ich dobrostan będzie osiągnięty wtedy, kiedy będą mogli oddać się wzajemnym interakcjom i wydać na świat potomstwo. A więc tylko wtedy, kiedy papuga będzie się dobrze czuła i nie będzie musiała cierpieć przez oswajanie na siłę lub przez niedopasowanie do właściwej roli, będziemy w stanie zapewnić jej dobrostan.